Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj mamy troszkę zabawny temat, ale jakże i też poważny, ponieważ ostatnio dostałem takie dosyć fajne, ciekawe pytanie, które mnie bardzo rozbawiło. Też i troszeczkę, ale postanowiłem się do niego odnieść, ponieważ to dotyczy jednak wielu ludzi. Może przeczytam Wam to. Witaj, szamanie. Mam do Ciebie takie jedno bardzo ciekawe pytanie. Mianowicie czasem mam taką dolegliwość, że muszę puszczać sobie różne bączki. Jedne są śmierdzące, jedne nie są śmierdzące. Jednak czasem zdarza mi się to w sytuacjach, gdzie jest wokół wiele ludzi i próbuję je powstrzymywać. Czy ma to jakieś skutki do mojego organizmu? Otóż tak, moi drodzy. Ma to skutki dla naszego organizmu i niestety nie są to zbyt korzystne skutki, jeżeli powstrzymujemy sobie takiego bąkacza, takiego fajnego pierda, którego można sobie wypuścić, ponieważ przede wszystkim to na samym początku wzrasta nam ciśnienie w całym układzie pokarmowym, ponieważ tam jest gaz, który się wyprodukował i my teraz, kiedy mocno go powstrzymujemy, no to niestety zwiększa nam się całe ciśnienie w tym całym układzie trawiennym. Nie jest to korzystne dla całego trawienia, ale też nie jest to i korzystne do tego, ponieważ można dostać nawet i wyłącznie zgagi od czegoś takiego. Tak, dokładnie. To jest pierwsza rzecz, która tutaj jest. Druga rzecz, te gazy, które również tam są, przez to, że zwiększają ciśnienie, mogą też powodować nawet zapalenie uchyłków jelitowych. To też już jest dolegliwość taka niezbyt fajna, która może nam też troszeczkę dokuczać później. Dodatkowo mogą powodować bóle i dyskomfort w brzuchu, ponieważ to wiadomo, to wszystko tam jak gdyby puchnie. Ale jest jeszcze jedna taka rzecz, która tutaj jest. Mianowicie część tych gazów, których nie wypuścimy, niestety, ale wchłonie się do krwi. Tak, moi drodzy, wchłonie się do krwi, przez co pójdzie do naszych płuc i jak gdyby tego bąka będziemy wydychać, czyli będziemy swoje własne pierdy jak gdyby przez usta wydychać. Jakby to nie zabrzmiało, ale jeżeli nie wypuścisz go tyłem, to on sobie wejdzie przez twoje usta, czy przez twój nos. To jest jedna taka rzecz, ale te gazy też nie pozostają obojętne, które przedostają się do naszej krwi, ponieważ mogą powodować niedotlenienie organizmu. Dodatkowo mają bardzo negatywny wpływ na cały układ krążenia, również i na twoje serce, bo jednak to po prostu zmniejsza też ilość tlenu w naszym organizmie. I są to gazy, które w ogóle nie powinny się znajdować w układzie krwionośnym. Więc moi drodzy, jeżeli was ciśnie, to może warto się jednak gdzieś troszeczkę oddalić, jeżeli nie chcecie zagazować wszystkich wokół i wypuścić go sobie gdzieś na boczku. Tylko uważajcie, żeby nie poszło z kasztanami. A co do samego tego fenomenu i tak dalej, to też wszystko zależy od tego, co jemy. Ponieważ jeżeli mamy jedzenie bez błonnika, czyli na przykład dieta mięsna, to praktycznie, że nie występują gazy, bo głównie błonnik się fermentuje jak gdyby w naszych jelitach. Dochodzi do fermentacji i tam powstają różnego rodzaju gazy. Na przykład jedząc cebulę bardzo często są te gazy takie bardziej śmierdzące, ponieważ w cebuli jest siarka, która wytwarza już takie bardziej siarkowe pierdy, które tak po prostu walą nawet i zgnitym jajem niekiedy. I te są chyba jedne z takich najbardziej jadowitych pierdów, jakie możemy sobie wypuścić. Ponieważ te naprawdę bardzo mocno dają czadu. Także to też dużo po prostu zależy od tego, co jemy, jeżeli chodzi już o tą całą sytuację tutaj. Ponieważ tak jak mówię, błonnik takich rzeczy właśnie dużo powoduje i dieta uboga w błonnik będzie skutkowała tym, że będzie mniej. Kolejną rzeczą to są też produkty fermentowane, kiszonki, ponieważ jeżeli nasz organizm nie jest do tego przyzwyczajony, jemy je raz na jakiś czas, to takie zjawiska mogą występować. Może nawet wystąpić absolutnie biegunka,
u ludzi, którzy nie jedzą długo kiszonek i później je wezmą, ponieważ następuje tak zwana zmiana flory bakteryjnej, tego mikrobiomu w jelitach poprzez spożycie tego i momentalnie patogenna flora się zaczyna usuwać, ten mikrobiom z organizmu i wtedy no, puszczenie sobie takiego bączka będziemy ryzykowali tym, że zostawimy sobie taką mocną brązową kreskę za nami pociągniętą, która się będzie ciągła od naszych spodni aż po same nogawki. Bo tutaj jak najbardziej już może to pójść z całą dodatkową zawartością, bo przeważnie nie można tego poczuć, czy jest to powietrze, czy może coś więcej się tam znajduje i bardzo często może się tak przydarzyć, że ktoś będzie myślał, że jest powietrze, sobie pociśnie, a tu nagle niespodzianka! Poszło z kasztanami. Także moi drodzy, taki wesoły temacik dzisiaj. Także jak musicie już puścić pierda, to walcie go, ale może troszeczkę dalej od ludzi, gdzieś na momencik się oddalić, postarać się to jakoś zrobić, żeby po prostu no nie zagazować wszystkich wokół, bo tak się też często dzieje. Także mam nadzieję, że temat pierdów na dzisiaj mamy wytłumaczony, że już wszystko jest jasne tutaj w tym temacie. Także ja wam życzę wszystkim miłego dzionka, z czystym powietrzem, wolnego od kasztanów. No i pamiętajcie o konkursie, który tutaj też cały czas trwa, o którym wam przypominam, bo to już ostatnie dni znowu tego konkursu, który tutaj trwa. A mianowicie wszystkie produkty, które biorą udział w tym konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu. Są to produkty, z których już korzystamy od lat i które wam gorąco polecamy. Kupując tam cokolwiek, wpisz sobie konkurs z szamanem i później koniecznie do 30 marca zostaw nam tutaj komentarz pod jakimkolwiek filmem. Wpisz po prostu nowy komentarz, swoją historią na temat danego produktu, który zakupiłeś. A my już 30 marca będziemy kogoś z was wybierać, kto otrzyma bon na 12 000 złotych do tego sklepu, już opłacony z podatkami, ze wszystkim, czyli 12 000 macie na czysto dla siebie i będziecie mogli sobie kupić, co tam będziecie chcieli za ten bon w tym sklepie. Na przykład możecie całą sypialnię sobie na nowo urządzić i tak dalej, z łóżkiem i tak dalej. Co będziecie chcieli. Dobrze. To by było tyle na dziś. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się, hej i puśćmy se bączka na dzień dobry.